Moi drodzy, dzisiaj tak znowu trochę, powiedzmy, z pół pleneru, bo jak to Waldek mnie nazywa, leśny dziad, ale leśnego dziada trochę lumbago połamało, trochę mi tam zawiało, także nie bardzo się pisze na leśne wędrówki dzisiaj, bo miałem właśnie z lasu Wam poopowiadać troszeczkę odnośnie off-gridu, odnośnie instalacji wyspowych, odnośnie niezależności energetycznej i tego, co się teraz dzieje, ale myślę, że to miejsce, w którym jestem, też nie jest złe, także spokojnie będzie można sobie również tutaj podyskutować na ten temat. Słuchajcie, zobaczcie, jak zmienia się mental wielu osób, jak się zmienił ten mental w ciągu ostatniego roku. Tyle razy nagrywałem materiały i mówiłem o tym, że magazyny energii będą górowały, że generalnie będzie to wyglądało w taki sposób, że będzie się mocno rozwijało, prawda, że stanie się popularne. To wiele osób komentowało to w taki sposób, że nie, to nie ma sensu, to się nie przyjmie, bzdury opowiadasz, po co to komu, to się nigdy nie zwróci i tak dalej. No a teraz nagle, jak program Mój Prąd 6 został ogłoszony i okazało się, że fotowoltaika będzie dofinansowywana tylko i wyłącznie z magazynem energii, no to co? Czy w takim razie to, że jest ten program w takiej formie ogłoszony, to powoduje, że ludzie chcą magazyny montować? Czy może to, że energia stale drożeje i że ludzie słyszą, co się dzieje, co jest szykowane, że będą kolejne podwyżki prądu? No, powiem Wam szczerze, że nie wiem, myślę, że może po części jedno i drugie. Natomiast weźcie pod uwagę, że planowane podwyżki na 2025 rok i jakby już zniesienie tej ochrony, likwidacja tej tarczy antyinflacyjnej, to wcale nie są małe kwoty, bo zgrubnie licząc 25% planowanej podwyżki energii elektrycznej to wcale nie jest mało. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli, że dzisiaj, jeszcze mamy tarczę, prawda, i tak dalej, więc tamte kwoty zostały zamrożone, tam 50 chyba 5 czy tam 56, nie pamiętam dokładnie, nie chcę Was w błąd wprowadzić, ale nieistotne, bo to rząd wielkości, tak, między 50 a 60 groszy za kilowatogodzinę. Natomiast jeżeli teraz do tego doliczycie sobie 25%, no to już ta energia czynna netto będzie kosztowała w okolicy 80 paru groszy. I teraz do tego dodajcie wszystkie opłaty, dodajcie do tego dystrybucję tej energii, która też drożeje i będzie drożała. I okazuje się, że jak dzisiaj część osób płaciła kwoty z przedziału od złoty, powiedzmy 20 do złoty 50 na ogół, bo byli tacy, co płacili jeszcze troszkę mniej na starych jakichś tam umowach, a byli też tacy, co płacili już dużo więcej. Nawet o tym mi mówicie, piszecie do mnie, wysyłacie rachunki, więc to jest policzalne i weryfikowalne. Natomiast jak gdyby ta średnia, powiedzmy, się plasowała w takim przedziale właśnie, powiedzmy, złoty 20, złoty 50. No i teraz zobaczcie, jeżeli teraz dojdzie wzrost 25%, no to oczywiście ci, co mają umowy pozawierane, prawda, jeszcze na tych jakichś tam, nazwijmy to, terminowych kontraktach, tak, czy na czas po prostu określony, no to faktycznie ta cena jeszcze im zostanie, pewnie to się nie zmieni i tak dalej, aczkolwiek to też jest, może być różnie, no ale załóżmy, że się nie zmieni. Natomiast nowe przyłącza, nowe instalacje, no będą już na tych zasadach właśnie według nowych stawek, nowych cenników. Ci, co dzisiaj płacą mało, co im się kończy umowa, też prawdopodobnie przejdą już na te nowe stawki. Rynek jest częściowo uwolniony. Macie w tej chwili taryfy dynamiczne do wyboru. Nikt przed nimi nie ucieknie, prędzej czy później wszyscy będą musieli z tego skorzystać, bo zakłady energetyczne do 2030 roku muszą wymienić liczniki wszystkim w całej Polsce, a sukcesywnie to robią. Więc będą to liczniki zdalnego odczytu, właśnie z uśrednianiem do 15 minut, aczkolwiek ja podejrzewam, że to będzie tylko kwestia oprogramowania i tak naprawdę odczyt energii to będzie minutowy albo jeszcze częstszy, zdalny. To tylko jak oni będą to potem liczyć, to już zależy od nich, ale to wiecie, z czym się możecie spotkać i jak to będzie potem wyliczane wszystko, prawda, na tych Waszych rachunkach, jeszcze bardziej zagmatwane, skomplikowane i tak dalej. No i się może okazać, że po prostu już naprawdę nikt ładu składu nie dojdzie, co i jak. Natomiast jeżeli dystrybucja będzie dalej szła do góry, no to rachunki rzędu 2 zł za kilowatogodzinę to będzie już norma. To będzie norma po prostu.
Natomiast ja mówiłem wiele razy, że spodziewamy się kwot rzędu 2,50 po 3 zł, nawet tam może czasami i wyżej. Oczywiście jest różnica między taryfami G, między taryfami C, prawda, czyli firma, gospodarstwo domowe, wiadomo, że te w gospodarstwie są tańsze, firmy są droższe, mimo że to jest dokładnie taki sam prąd, taka sama energia, nie ma lepszej jakości tego prądu. Więc dlaczego jest drożej? No bo przedsiębiorca musi zapłacić, tak po prostu, bo nie ma wyjścia, więc jego się doi. Stąd właśnie są te rachunki dla przedsiębiorców wyższe. Natomiast no to jest jedna strona medalu. Teraz druga strona. Część osób, już głośno się o tym mówi, tak, że najpierw wszystkich zachęcano do tego, żeby montować w domach płyty indukcyjne, żeby montować oświetlenie LEDowe i tak dalej. Wiele osób pomontowało sobie te żaróweczki, które tam mają na pokładzie w środku jakąś tam małą przetworniczkę i tak dalej, prawda? I teraz to całe oświetlenie, te płyty indukcyjne, jakieś tam silniki, pompy, inne rzeczy, które macie w domach, to wszystko generuje spore ilości energii biernej. No i teraz kolejna rzecz. Już się dosyć głośno o tym mówi, że ta energia bierna będzie doliczana również nie tylko dla firm, ale również dla gospodarstw domowych. W umowach już od pewnego czasu są zapisy, prawda, odnośnie przekroczenia tangensa, prawda, i tak dalej, więc kwestia, kiedy oni się do tego zastosują, kiedy zaczną to faktycznie naliczać, to może być moment, to może przyszły rok, może 2 lata, nie wiemy tego, ale żeby było ciekawiej, powiem Wam, że już miałem informacje od moich znajomych, że u nich na rachunku pojawiła się, a zaznaczam, mają energię na potrzeby gospodarstwa domowego, typowo. I u nich na rachunku z Tauronu pojawiła się pozycja energia bierna, czy moc bierna, prawda? Póki co 0,00. Czyli tak naprawdę jeszcze tego nie naliczają, ale to jest, jak już mówiłem na live u Waldka, taki proces powolnego gotowania żaby. Czyli jak gdybyśmy na to nie patrzyli, to po prostu powoli nas przyzwyczajają do tego, że coś tam się nowego pojawia, jakieś nowe rozliczenia, aż w końcu ładnie tak było, nie wiem czy pamiętacie, na fakturach była opłata za OZE, prawda? Opłata OZE. No i tam było 0, prawda? No wiemy, że to nie dla wszystkich jest 0, prawda? Więc w tej chwili już jest taka sytuacja, że moc bierna 0, tak? A po czym nagle się pojawi wartość w kilowarogodzinach, czy w kilowarach, prawda, za moc, a w kilowarogodzinach za zużycie tej energii. Tak, a propos, możecie sobie to oczywiście wszystko sprawdzić na własnym liczniku, bo macie tam, z tego co pamiętam, chyba liczydło 8.0 i 5.8.0, czy jakoś tak, z tego co wiem, i tam macie sumę oraz ewentualnie w poszczególnych taryfach macie rozbite to na energię bierną pojemnościową, na energię bierną indukcyjną. Także liczniki to już wszystko od dawna zliczają, a będą tylko to jeszcze bardziej dokładnie liczyć i po prostu to potem będzie Wam naliczane. Także no, biorąc pod uwagę również to, że ceny tej energii idą do góry, ceny energii biernej też są bardzo wysokie, no to niestety, ale dodatkowo to sprawia, że te rachunki znacząco wzrosną, bo jeżeli dzisiaj za energię całą czynną z dystrybucją będziecie płacić powiedzmy między złoty 50 a 2 zł od przyszłego roku, no to jeżeli Wam doliczą jeszcze opłaty za energię bierną, to się to skończy na 3,50 spokojnie. No więc pytanie, czy to ma sens? Ktoś z Was może się śmiać, powiedzieć, że znowu, że ja bzdury opowiadam, że tak nie będzie, że jakieś wizje snuję, prawda, teorie spiskowe. No dziwnym trafem te wszystkie teorie spiskowe się sprawdzają. No to pytanie, czy ja jestem jasnowidzem, czy po prostu wiem coś więcej, czego inni nie wiedzą, tak? Albo inaczej analizuję rynek po prostu, tak? I obserwuję, co się dzieje wokół nas i wyciągam wnioski z tego powodu. Więc zastanówcie się, czy nadal montowanie magazynu energii nie ma sensu. Bo ja wiem, że to są inwestycje, które kosztują. To są inwestycje, które są długoterminowe, które się zwracają w przeciągu kilku lat. Na ogół tyle samo co fotowoltaika, czyli powiedzmy między 5 a 7 w gospodarstwie domowym i między powiedzmy 3, 4, 3, 5 w firmach. Czasami jak jest ten magazyn przewymiarowany, no to wtedy oczywiście zwraca się dłużej. No ale jak jest przewymiarowany, to pewnie z jakiegoś powodu określonego, nie dlatego, że tak wyszło, tylko albo jest ku temu jakiś cel, prawda? No wątpię, żeby ktoś robił magazyn tylko dla zasady takiej, żeby go zrobić, no bo to bez sensu. Natomiast jak gdyby do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że montaż magazynu energii z fotowoltaiką, albo może inaczej, montaż fotowoltaiki bez magazynu energii dzisiaj raczej nie ma sensu.
Zobaczcie, ile jest problemów z napięciami. Wiem oczywiście, że nie u wszystkich, bo jest jeszcze spora część lokalizacji, gdzie fotowoltaika normalnie będzie pracowała i te napięcia będą poniżej 253 V i to będzie chodziło. Ale jest szereg takich lokalizacji, że możemy zapomnieć o tym, że w okresie wiosenno-letnim napięcie będzie niższe. I wtedy ta instalacja działać nie będzie, o ile w ogóle zakład będzie chciał Wam ją włączyć do sieci, bo Wy przygotujecie wniosek, zgłosicie sobie tą instalację, a absolutnie nie dostaniecie jakby warunków na zgłoszenie tego. Po prostu odrzucą ten wniosek. No i teraz co? Okazuje się, że jedynym rozwiązaniem sensownym jest znowu magazyn energii. Czyli po prostu zbieranie tej energii w ciągu dnia do tych akumulatorów po to, żeby ją wykorzystać po południu, w nocy. Pamiętajcie o jednym. Magazynu energii na ogół w 98% przypadków nie buduje się po to, żeby tą energię do niego wrzucać i ją wyjmować za tydzień, za miesiąc, czy też na zimę, prawda? Nie ten kierunek, bo takie maile też dostaję, takie pytania i one, no ja odpowiadam, że to nie ma sensu, to nie tędy droga, prawda? Natomiast jeżeli patrzymy pod kątem tego, że chcemy mieć energię ze słońca przeniesioną na okres, kiedy słońca już nie ma, czyli właśnie na popołudnie, na noc, ewentualnie troszeczkę na kolejny dzień, to jest to idealne rozwiązanie. I ja wiem, że to będzie kosztować. Wiem, że to będzie często więcej kosztować niż instalacja fotowoltaiczna, bo akumulatory tanie nie są, zwłaszcza porządne akumulatory. Nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, porządne, znowu lepsze, najlepsze i tak dalej, bo po ostatnim materiale to do dzisiaj mam dosyć, powiem Wam, niektórzy mnie tam próbowali zlinczować, tak, i za to, co chciałem powiedzieć, więc nie będę do tego tematu wracał. Do dzisiaj odpisuję na komentarze i już czasu mi brakuje po prostu na to. Natomiast jak gdyby wracając do samych magazynów, najlepszym możliwym rozwiązaniem, które możecie zrobić i zarazem najtańszym, będzie instalacja hybrydowo-wyspowa, czyli hybrydowo off-grid, tak? Dlatego, że w tym off-gridzie możecie być przez lwią część roku, czyli przez okres powiedzmy od drugiej połowy lutego do w zasadzie listopada, do drugiej połowy listopada. Zobaczcie, mamy w tej chwili październik, już 20 chyba 3 dzisiaj jest, tak jak to nagrywam, Wy to będziecie też zresztą dzisiaj pewnie oglądać i w kolejnych dniach. I dalej mamy słońce. To piękne słońce, jest w miarę ciepło, więc jakiegoś tam większego problemu nie ma. Dni są przepiękne. U mnie instalacja w zasadzie dzień w dzień generuje dzisiaj między 110 a 120 kWh, więc no nie mam problemu z energią, prawda? I tak jeszcze będzie długo, bo mówię, według mnie do drugiej połowy listopada nie będę miał problemu. Później, no wiadomo, agregat i tak dalej, aczkolwiek, jak wiecie, pracuję nad magazynem dużym, prawda, i tak dalej. Zobaczymy, czy mi się uda zdążyć, przynajmniej w jakimś części go uruchomić, żeby ten agregat eliminować. No ale to u mnie jest troszeczkę inny cel. Natomiast jeżeli chodzi o taki typowy magazyn, to właśnie mówię, te 9 do 10 miesięcy być sobie na fotowoltaice i akumulatorach. Zero eksportu do sieci, zero importu z sieci. Bo no import wiadomo, że kosztuje, eksport to dobrze wiecie, jak to wygląda. Jak macie oddać energię i zakład z wielkiej łaski ma Wam za tą energię zapłacić 20 groszy za kilowatogodzinę, to jaki to ma sens? Musicie 7 razy tyle włożyć, żeby coś odzyskać. A za chwilę, jak ceny energii pójdą do góry, to będziecie musieli włożyć 10 razy tyle energii, żeby jedną, powiedzmy 10 kWh włożyć, żeby jedną odzyskać. No to w ogóle się mija z celem. Więc lepiej tą energię mieć na autokonsumpcję. Jeżeli byłby jej naddatek, to też tego nawet nie oddawać, bo wiadomo, że są tylko z tym problemy. Lepiej niech ona nie będzie produkowana, niż po prostu miałaby być oddawana za bezcen, prawda? Bo zauważcie, oni się z Wami nie liczą. Mają Was za nic. Wy inwestujecie pieniądze, swoje ciężko zarobione pieniądze w fotowoltaikę, w magazyny. Jak Wy pobieracie od nich energię, to Was kroją na ciężkie pieniądze. Za energię, za dystrybucję, za pozostałe kwoty. Jak Wy macie własny dach i to udostępniacie tak naprawdę dla niby stabilizacji sieci, prawda, dla poprawy jakości, macie swój magazyn i tak dalej i oddajecie energię do sieci, to oni z wielkiej łaski Wam chcą dać 20 groszy. No to sorry, ale to nie jest biznes. Więc jakby patrząc pod tym kątem mówię, najlepiej jest być na off-gridzie, tym powiedzmy właśnie częściowym, prawda, w tych okresach te 9-10 miesięcy, a jedynie te 2 do 3 miesięcy w roku, czyli powiedzmy druga połowa listopada, pierwsza połowa lutego, być sobie w cyklu mieszanym na hybrydzie, czyli trochę słońca, czyli tyle, ile go tam jest, bo zimy słoneczne też się zdarzają,
a reszta ewentualnie z sieci, prawda? I w tym sposobem można wiele zaoszczędzić i przy takim liczeniu faktycznie ten magazyn się zwraca w tym okresie między 5 a 7 lat. Jest to dobre podejście. Żywotność dobrych magazynów to naprawdę jest 17 plus lat. To, że nawet magazyn wykona 100% cykli, które de facto producent podaje, że potrafi on wykonać, to naprawdę nie powoduje, że on przestanie działać. To nie jest tak, że nagle się okaże, że już stop, zero, baterie przestają funkcjonować. Ta pojemność będzie spadała liniowo, ale to nie będzie zero. Po tym okresie, powiedzmy, tych 6000 cykli, w takim magazynie będziecie mieć, powiedzmy, 80 czy tam 70% pojemności jego tej pierwotnej. Dalej będzie funkcjonował przez kolejne lata. Więc tak naprawdę taka długofalowa żywotność to jest naprawdę spokojnie ponad 20 lat. I ja jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że szybciej się zużyje elektronika w tych akumulatorach niż same ogniwa. No ale to jest temat na inną rozmowę. Także słuchajcie, nie chcę też przedłużać, bo już trochę tutaj dzisiaj gadam, tak? Jeżeli możecie, to napiszcie mi w komentarzach, jak uważacie, czy zamierzacie montować magazyn energii, czy myślicie o takiej inwestycji, czy może myślicie o budowie domu i wtedy już jakby z założenia definicją będzie to, że będzie fotowoltaika, magazyn energii, pompa ciepła i inne rozwiązania OZE, auto elektryczne. Pamiętajcie jeszcze o tym, że jeżeli macie samochód elektryczny, macie magazyn, to oczywiście amortyzacja jakby całości, czy jakby ten zwrot kosztów ogólny, cała ta inwestycja się o wiele szybciej zwraca, mając auto elektryczne. Bo ładujecie się przez większość czasu ze słońca, z własnej instalacji i jeździcie nie tankując paliwa, czyli nie oszczędzacie na paliwie. Więc no to jest naprawdę piękna rzecz, bo to są duże oszczędności, zwłaszcza jak ktoś dużo jeździ. Także tutaj no, to jest kolejny kierunek, też sobie o tym porozmawiamy, ale to innym razem. Więc słuchajcie, napiszcie mi, kto planuje, jak, czy myślicie o dużych magazynach, czy o małych, czy jak w ogóle jaka jest Wasza wiedza na dzień dzisiejszy z tego, co daje magazyn, czy warto montować magazyny tylko tak, aby na styk, prawda? Nie wiem, tam jakieś powiedzmy 10 kWh, czy może jednak warto iść w kierunku tych 30, 40, 50 takich troszkę większych magazynów, żeby to zapotrzebowanie i tą autokonsumpcję mieć w pełni zapewnioną. No, jakby to jest taki temat dosyć ważny i myślę, że warto się nad nim pochylić, więc o to Was proszę. No i oczywiście, jeżeli możecie, to pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach tego kanału. Niech się rozwija. Słuchajcie, już niewiele brakuje do 25 000 subskrypcji, także liczę na Was, bo dzięki Wam nagrywam te materiały, staram się wiedzę przekazywać, dzielić tą wiedzą i nawet jak się nie zawsze ze mną zgadzacie, to oczywiście piszcie śmiało, nie bójcie się, ja się nie obrażam. Nie jestem osobą, która się obraża, nawet jak są komentarze głupie, to ja chętnie odpowiem i to nie jest problem, więc śmiało piszcie po prostu, ja lubię dyskusje, natomiast oczywiście preferuję komentarze merytoryczne, bo jak ktoś napisze, to nie ma sensu, albo po co to, no to wiecie, to merytoryka jest żadna, nie? Także to jest taka odpowiedź w stylu przedszkolaka, nie, bo nie. Także jeżeli już coś piszecie, to napiszcie to po prostu z sensem, wysłówcie się, napiszcie te 2, 3, 5 zdań, tak, żeby można było porozmawiać, zastanowić się. Ja nie twierdzę, że ja wiem wszystko, bo najmądrzejszy oczywiście nie jestem, także też mogę błędy popełniać, mogę się mylić, natomiast jakby lata praktyki, które są, to co ja mówię do Was, to ja to zweryfikowałem szereg razy. I na moim własnym przykładzie, i na realizacjach, których naprawdę zrobiliśmy mnóstwo u wielu inwestorów, więc to się potwierdza. Więc mówię, nie jestem teoretykiem, tylko jestem praktykiem. I stąd jest moja wiedza z obserwacji, z analizy danych, z tego, jak to wszystko funkcjonuje. Dlatego staram się tą wiedzą właśnie dzielić. No i oczywiście, jeżeli podzielicie moje poglądy, to się będę cieszył, a jeżeli macie wątpliwości, piszcie, będziemy dyskutować, będziemy wyjaśniać. Po to jest ten kanał. Słuchajcie, dziękuję bardzo za dzisiaj, za oglądanie i mam nadzieję, że będziecie mnie dalej wspierać, do czego gorąco zachęcam. Trzymajcie się. Cześć.